Siemano, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś testujemy kolejnego spocika. Tym razem wpadamy na weekendowe frazzle. Ja skorzystam z tego, że mam Preysona, plus do tego mam questika do wykonania, by sobie zrobić dostęp na samego bossa. Kontynuacja rzeczy z ostatniego streama, aczkolwiek jesteśmy po update'cie oraz po nerfie Monka. Nie mamy żadnego levela broni, ani nic, więc przekonam się, czy w ogóle wyjdziemy tam na plus. Przed update'em był fajny plus. Teraz pożyjemy, zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie wyglądać i się prezentować, bo ja z ręką na sercu nic jeszcze nie testowałem po apku i to jest moje pierwsze lognięcie. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście zadowoleni z tego, co Chipsoft nam tutaj wykombinował. Czy Monkowie są zadowoleni, czy nie. Dajcie znać w komentarzu. Ja akurat podchodzę do tego strasznie neutralnie, bo po prostu jakoś mega się nie nakręca, więc jak znerwią kiedyś tego Monka i nie będzie grywalną postacią, no to trudno, to wrócimy sobie na druida. Może Monk będzie tak samo mocną postacią jak druid solo za jakiś czas, no to wtedy już w ogóle nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, jaką profesją grać. No a przede wszystkim, no nie oszukujmy się, Monkiem sobie pykamy, bo fajnie się gra solo, mocno bije solo, a jak zacznie grać, w ogóle zacznie być słabą profesją, to w sumie jaki będzie sens grania Monkiem? No to ja szczerze nie będę widział wtedy najmniejszego sensu, także zobaczymy, pożyjemy, ale widzę, że szczerze chyba wiele się tutaj nie zmieniło tak naprawdę od czasu ostatniego tutaj bieganka, bo te potwory naprawdę bardzo szybko padają. Gdzieś tam na streamie ludzie pisali, że tutaj można biegać od 100 levela, niektórzy, że później. No mi się wydaje, że taką zdrową granicą na pewno będzie 130 level, to na lajcie, stricte pod profit, a wcześniej, no to zależne. Też również mam nadzieję, że będzie tutaj wolne, bo już wcześniej zaglądałem, nikogo nie było żadnego lista, ale teraz tutaj widzę, że potworki są powybijane, choć w sumie nie wiem, czy to jakiś Fiendish nie był i po prostu nie szukali ich panowie. Także pożyjemy, zobaczymy. Tutaj już widzę, że ma nam... Aha, zlewlowała broń, także bardzo szybko. Aha, ja sobie mogę wybrać, co ja chcę. No dobra, no to niech będzie. Niech będzie, doczytamy sobie i poczytamy jeszcze, o co tutaj chodzi tak naprawdę z tym levelowaniem broni, ile tych bonusów można wziąć, czy może można tylko jednego wziąć. Pożyjemy, zobaczymy. Teraz w tym odcinku chciałbym sobie przede wszystkim przetestować i na ostatnim piętrze pobiegać przynajmniej pół godzinki albo do refilla. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Jak na razie jest spoko, jak na razie jest bardzo spoko, no chyba, że -2 chcąc nie chcąc będzie zajęte, no to wtedy wiadomo, że sobie pobiegamy w sumie tutaj, nie, no tutaj jest lipa, lepiej mi się biega na dole, ale pożyjemy, zobaczymy, więc ja tutaj gdzieś przyspieszam tempo, pamiętajcie, weekendowe frazzle, wow, jak mocno uderzył. Potrafią uderzyć również z life draina, mana draina używają również tego silencery, z tego co pamiętam, ale life drain chyba najbardziej oraz fizyk już również możecie tutaj zauważyć, że 82% to jest fizyk, reszta life drain, poison, mana drain, to akurat malutko, więc skupmy się na expieniu i zobaczmy, co z tego dzisiaj nam tutaj wyjdzie. Dobra, widzę, że zajęte, więc dupa, pazucha. Ej, no tak to jest. Nigdzie lista, ani nic. Po co? A mi się wydaje, że ja tego pana chyba kojarzę z ostatniego streama. Tak samo listu nie zostawił. Dobra. Dupa, to sobie pobiegamy piętro wyżej. Zobaczymy, czy dogram sobie później, jak będę biegać piętro niżej. Za godzinkę pan niby wychodzi. Nie wiem, czy za godzinę w sumie będę mieć czas, więc korzystając z tego, że mamy czas, to ja bym szczerze pobiegał sobie tutaj. Nie chce mi się kombinować, ani ogarniać, a szczerze chciałbym tutaj zrobić sobie już dostęp do Kroazura, by móc sobie gdzieś go tam for fun móc klepać. Chyba sami rozumiecie, choć patrząc na kile, to w sumie chyba prawie już mam to wykonane, ale skoro zacząłem już nagrywać, to mam bardzo mało czasu w tym tygodniu, więc w sumie
chciałbym sobie cokolwiek nagrać, więc pobiegamy sobie na tym piętrze. Jakoś pokombinujemy, zobaczymy, może coś z tego będzie fajnego. Już luto nie mamy, już nie mamy kapa. Ale chwilkę biegamy, 20k na plus, czyli całkiem spoko. Ślepa uliczka tutaj była. Myślałem, że można to obiec. Dobra, bardzo fajnie, -2 nam się już zwolniło po 15 minutach, czyli w sumie jeszcze mamy 300 manazów, to na pewno o wiele przyjemniej nam będzie się orało na -2, tutaj gdzieś tam wychodziło momentami chyba 800 karołki, także tragedii nie ma, no i 35k profitu, a tutaj to wiadomo, ten profit, no to kwestia farta, ile tutaj tych itemów nam powylatuje. Ja tam generalnie się cieszę, że w ogóle jestem na plus. Choć w sumie wam powiem, że w tibijskiej karierze, ja już nie pamiętam, czy ja ekiem tutaj biegałem na takim levelu, wydaje mi się, że chyba troszkę zawsze wyższy miałem. No i też inny szczegół jest taki, że bardzo często jest tutaj pozajmowane, przynajmniej kiedy ja chcę wejść, to jest zajęte. Nie wiem, jak tam to u was się prezentuje, ale u mnie niestety tak to wygląda, że kiedy chcę poorać, no to jest zajęte. Zobaczymy, może to będzie nasze ulubione miejsce do robienia profitu. Pożyjemy, zobaczymy, a może jakiś inny znajdziemy. Tutaj jest naprawdę w porządku. Troszkę czasu na pewno spędzimy na levelowaniu broni, choć też to jest wiadomo, no jakieś tam... Czy to jest opłacalne? To pożyjemy, zobaczymy, wiadomo, najlepiej by było, jakbyśmy już mieli max level i maksowanie sobie bisowych broni, no to wiadomo, a teraz gdzieś tam po drodze na pewno będziemy zmieniać, wiadomo, celem są broni, gdzie będą te chain wingi jednak.
A z tej korzystamy, na pewno będziemy korzystać tak długo, aż będziemy mieć imbu, a później się zastanowimy, czy będzie jakaś podmianka, czy nie. Jak teraz patrzę sobie na te hity, jak sobie tak chillowo tutaj biję, to szczerze nie widzę żadnej różnicy w hitach, jak biłem tutaj sobie przed łupkiem podczas streamowania, naprawdę. Dalej jest chillera, dalej jest komfortowo, więc coś tam znerfili, ale czy taki niedzielny gracz to odczuje, no to nie wiem, musicie napisać, czy wy to odczuliście, bo na pewno mączurów jest tutaj całkiem sporo. Ale ja niestety, ja nie czuję. I co jest najlepsze, wyłączył mi się monitor. Na szczęście OBS-a mam z boku. Już działa. Strąciłem nogę, już mówię, no to zajebiście. Bym expił patrząc na okno streama, które używam oczywiście pod nagrywkę. To 42 i powolutku będziemy już zawijać stąd wroty. No bo zostało nam tylko i wyłącznie 70 manasków i tak naprawdę można powiedzieć, że z braku laków zrobiliśmy tutaj pół godzinki, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dziękuję tutaj panu Oniku Nalmix. Chyba nie jest polskojęzyczny gracz, ale dziękuję. Rzadko kiedy można w sumie, raczej rzadko kiedy. Często nie da się dogadać, ale często też można spotkać normalniejszych ludzi, którzy gdzieś tam potrafią się normalnie odezwać w grze, nie tylko twoja stara. Także kończymy powolutku ten odcineczek. Koniec manasów 135k na plus. Nie biegaliśmy tutaj tylko i wyłącznie na -2, trochę na -1. Rawki 800k około z moim śmiesznym bieganiem, bez żadnej spiny, po prostu na lajcie. Czasem jakiś red, chyba 2 razy red wleciał, ale na szczęście się nie wyjebaliśmy, czyli całkiem spoko miejscóweczka, także ja ją jak najbardziej polecam. Nie mogło jej zabraknąć na moim kanale, już chciałem nagrać tego spota już dawno, ale nie chciałem po prostu 500 druidem tego nagrywać, a teraz jest w sumie okazja, że można było to przetestować. Także drogi widzu, jeśli masz pomysł, gdzie mogę jeszcze przetestować, pobiegać, mamy dopiero 140 level, jeszcze całkiem sporo spotów jest przed nami, to napisz to w komentarzu. A jeśli podobał Ci się ten film, oczywiście zostaw łapę w górę lub w dół, jeśli nie, lub zostaw suba, jeśli tego jeszcze nie zostawiłeś. Także ja uciekam, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, na razie, do zobaczenia na najbliższym streamie. Yo, papa.